Dzień dobry. Jedziemy. Dzień dobry pani. Czy oglądasz kanał Dr. E-Bike? Ojć. Cześć, siemano, dzień dobry. Moją ulubioną zabawką jest rower elektryczny Enduro. Jeśli jednak zapytasz mnie, jakim rowerem jeżdżę najczęściej, to bez wahania odpowiem Ci, że moją starą Uniwegą. Jeżdżę nią na zakupy, załatwiam załatwienia na mieście oraz towarzyszę mojemu synowi w drodze do szkoły. Jest tania, prosta, niezawodna i co najważniejsze ma błotniki. Przypinam ją tanim zapięciem do płotu i mam spokojną głowę. Takich rowerów raczej nie kradną. W związku z tym, że prowadzę kanał o rowerach elektrycznych, coraz częściej odzywają się do mnie bardzo ciekawe firmy z propozycją przetestowania ich rowerów. Doświadczenie z rowerami cargo mam jeszcze małe i nie czuję się jeszcze kompetentny, aby oceniać model FR8 niemieckiej firmy Velo de Ville na tle konkurencji. FR8, czyli Freight. Freight, czyli fracht. Fracht w potocznej mowie przewożony ładunek. Zagadka rozszyfrowana. Na tym rowerze jeżdżę od tygodnia i postanowiłem, że podzielę się z Wami moimi wrażeniami na temat użytkowania roweru typu cargo w warunkach krakowskich. Zauważyłem, że w ogóle nie lubię się na nim śpieszyć i cieszy mnie po prostu taka spokojna, komfortowa, zrelaksowana jazda po mieście. Jedziemy! Czy warto kupić cargo analogowe, czyli bez silnika elektrycznego? Według mnie nie. Jeżeli cargo ma być narzędziem, które zastępuje Ci auto miejskie, to zdecydowanie polecam kupić cargo ze wspomaganiem elektrycznym. Według mnie to prawdopodobnie najlepsze zastosowanie dla silników elektrycznych i baterii. Wspomaganie w cargo jest bardzo potrzebne, zwłaszcza wtedy, kiedy wozimy dzieci, ładunki, zakupy oraz pokonujemy różnego rodzaju wzniesienia. A jeśli jesteś jedną z niewielu pań, która ogląda ten kanał o rowerach elektrycznych, to zdecydowanie dla pań polecam, żeby cargo było z prądem, dlatego że będzie Wam lekko, miło i przyjemnie. Dzień dobry pani, czy oglądasz kanał Dr. E-Bike? Niestety nie. A czy możesz się przedstawić? Tak, nazywam się Kasia Figura. A czy jesteś z zawodu aktorką? Nie, jestem z zawodu fryzjerem. Czy ty poruszasz się po mieście na rowerze? Tak, na gravelu. A czy masz jakieś doświadczenia z rowerem typu cargo? Nie mam. A czy chciałabyś, Kasiu, spróbować dzisiaj pojeździć takim rowerem? Po to tutaj jestem. To było zamierzone? Dosłownie 2 minuty później. Czy fajnie się jeździ na rowerze cargo? Nie fajnie. Na rowerze cargo jeździ się cudownie. Po mieście rower daje bardzo dużo frajdy. Prowadzenie jest łatwe, spokojne i stabilne. Czy rower cargo może zastąpić nam auto miejskie? Teoretycznie tak, ale dużo zależy od tego, gdzie mieszkasz, na jakich dystansach się poruszasz oraz od tego, czy w Twoim mieście jest infrastruktura przyjazna dla rowerów. Wiem, że wiele osób zupełnie odeszło od auta w mieście na korzyść użytkowania roweru typu cargo. Są szczęśliwi i nie planują powrotu. Kwestia zmiany naszych przyzwyczajeń i mentalności. Cargo jest eko. Gdzie parkować rower cargo na noc? Tutaj mamy małe wyzwanie. Moje testowe cargo nie było ubezpieczone, więc ja się o ten rower bałem i w związku z tym parkowałem go u kolegi w firmie. Podobno najlepiej jest parkować rower cargo po prostu pod chmurką, blisko miejsca, gdzie mieszkamy. Warto jednak ubezpieczyć rower od kradzieży. Możemy zamontować alarm z GPS-em. Możemy też ten rower przypinać do płotu jakimś ulokiem albo łańcuchem i dodatkowo demontować baterię na noc, no bo musimy gdzieś tą baterię naładować. Dzięki tym działaniom będziemy mogli spać spokojnie. A jeżeli masz garaż albo wygodne miejsce postojowe, to wygrałeś los na loterii. Gratuluję i zazdroszczę. Czy warto dopłacić do drugiej baterii? To zależy. Musimy się zastanowić, jak duże będziemy robili dystanse oraz czy na naszych trasach występują wzniesienia, bo tak naprawdę to dystans oraz robienie przewyższeń najbardziej drenują naszą baterię. Polecam Wam to wideo, bo tam znajdziecie wszystko na temat tego, jak wydłużyć zasięg Waszego roweru elektrycznego. Jaka jest ładowność prezentowanego Velo de Ville Freight? Ten rower cargo może zabrać na pokład 100 kg ładunku. DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita uwzględniająca rowerzystę, wynosi aż 250 kg. Możemy ten rower zamówić z całkowicie płaską platformą, z takimi pałąkami albo ze specjalną skrzynią, która ma zintegrowaną ławkę, do której są zamocowane pasy 3-punktowe, służące do tego, żeby przewozić w tym rowerze dzieci. Kasia, powiedz mi, jak tam Twoje wrażenia? Pojeździliśmy 2 godziny po Krakowie. Trudno się jeździ na cargo, bo to były totalnie Twoje pierwsze kroki, czy to jest łatwa ta nauka?
Bardzo łatwo mi poszło, w sumie szybko się na nim nauczyłam jeździć. Nie stwarza to żadnego, nie wiem, problemu. Czy warto mieć cargo na pasku? Koniecznie. To ma być urządzenie zastępujące nam auto, które możemy używać cały rok. Rower może dla nas pracować każdego dnia i nie ma co się kłopotać ze smarowaniem i wymianą łańcucha. Zdecydowanie warto dopłacić do napędu paskiem zębatym. Czy rowerem typu cargo możemy jeździć po ścieżkach rowerowych? Oczywiście, pomimo sporych gabarytów cargo to ciągle rower. W pięknym Krakowie sieć ścieżek rowerowych jest bardzo dobrze rozwinięta. Tylko bardzo Was proszę, jeżdżąc rowerem cargo, bardzo uważajcie na innych użytkowników ścieżki rowerowej, ponieważ taki rower załadowany oczywiście ma olbrzymią masę i w przypadku ewentualnej kolizji moglibyśmy zrobić komuś krzywdę. Czy łatwo się nauczyć jeździć na rowerze typu cargo? Pierwsze metry na cargo będą dla Was dziwne, więc sugeruję zacząć w miejscu, gdzie będziemy mieli dużo przestrzeni. Rowerem cargo jeździ się bardzo łatwo, ale musimy przyzwyczaić nasz mózg, że koło, które skręca, jest bardzo daleko z przodu przed rowerem. Świetnym pomysłem jest potrenowanie na cargo na takim miasteczku ruchu drogowego, które jest dedykowane dla dzieci. W bardzo bezpiecznych warunkach możemy potrenować ruszanie, zatrzymywanie oraz pokonywanie zakrętów. Czy cargo nie jest za ciężkie dla kobiet? Nie. Zauważyłem, że bardzo wiele kobiet użytkuje rowery typu cargo, więc musi być ok. Taki rower prowadzi się bardzo dobrze i lekko, a rozkładanie tej podnóżki jest bardzo łatwe. Cargo daje bardzo duże możliwości osobom, które nie mają prawa jazdy, bo tym rowerem można śmiało rano odwieźć dzieci do szkoły, a potem po drodze zrobić zakupy w dyskoncie. Jeśli w naszym mieście mamy dobrze rozwiniętą sieć ścieżek rowerowych, to nie będziemy takim rowerem stać w korkach. I co ważne, codziennie dawkujemy sobie sporą porcję ruchu. A dzisiaj uważam, że mieliśmy też mega trudne warunki. Wybraliśmy na nagrywkę niedzielę, środek dnia, październik, piękna pogoda, mnóstwo ludzi i jak się manewruje przy takiej małej prędkości. Duży rower, bardzo go widać, ludzie też ustępują miejsca, ale znajduje się przestrzeń, żeby w sumie między nimi się prześlizgnąć. Czy cargo można się zawiesić zjeżdżając z krawężnika? Nie. Rower wygląda na niski, ale spokojnie możemy nim zjeżdżać ze średniej wielkości krawężników. Pomimo małego przedniego koła na krawężnik możecie też wjechać, ale warto wjeżdżać spokojnie i ostrożnie, żeby nie uszkodzić opony ani obręczy. Cargo są długie, więc możemy się nim zawiesić, jeżeli zaczniemy robić głupoty. Ojć! Czy do rowerów cargo są specjalne silniki? Tak, ale to zależy od producenta. Przykładowo Bosch od lat produkuje silniki dedykowane do rowerów cargo. Mają dużą moc oraz specjalne tryby, które są dedykowane do specyfiki rowerów typu cargo. Te silniki do rowerów cargo generują duży moment obrotowy już na samym początku, już przy samym ruszeniu, a ten moment obrotowy jest nam potrzebny, żeby ruszyć tym nielekkim rowerem. Czy rowerem cargo można wjechać w teren? Tak, spokojnie takim rowerem można jeździć po leśnych duktach. Ja próbowałem zjechać łopatę. Nie polecam. Dzięki wspomaganiu rower z łatwością pokonuje wzniesienia, ale nie polecam tego roweru zabierać na turbacz. Widziałem w telewizorze, że ktoś ostatnio poszedł e-bike'iem na Giewont. Nie polecam rowerami enduro chodzić na Giewont, tym bardziej cargo. Czy kupując rower cargo możemy liczyć na dotacje? Raczej nie. Wygląda na to, że nasz rząd tylko naobiecywał, że kupując elektryka będziemy mogli liczyć na dotacje. Okazuje się jednak, że nie dostaliśmy na to pieniędzy. W internetach piszą, że być może jednak coś w 26, prawdopodobnie może gdyby, ale pożyjemy, zobaczymy. Gdzie kupić rower cargo? Bazując na informacjach, jakie posiadam, w Polsce jest już przynajmniej 7 sklepów, które profesjonalnie zajmują się sprzedażą rowerów cargo. Są zlokalizowane w dużych miastach. W opisie pod filmem zamieszczam listę tych sklepów, bo dzięki temu będę mógł ją łatwo aktualizować i edytować. Jeśli jest jakiś punkt, który szczególnie polecasz, a nie znalazłeś go na tej liście, to daj znać w komentarzu, dopiszę. A co gdybyś chciała kupić oto taki Velo de Ville Freight? Prosta sprawa. Velo de Ville to marka dobrze znana na niemieckim rynku, ale jeszcze mało rozpoznawalna w Polsce. Obecnie budowana jest w naszym kraju sieć punktów sprzedaży, ale już teraz możesz taki rower skonfigurować w konfiguratorze, który jest w języku polskim. Każdy rower jest budowany dla klienta na specjalne zamówienie, a czas oczekiwania na dostarczenie takiego roweru do Polski wynosi kilka tygodni. Ile to kosztuje? Prezentowany Velo de Ville takiej specyfikacji kosztuje około 30 000
tysięcy złotych. Jakość wykonania tego roweru jest bardzo dobra, zastosowane są komponenty świetnej jakości, gwarantujące bezproblemową eksploatację przez długie lata. Miejcie na uwadze, że są też tańsze i mniejsze modele, więc warto sobie zajrzeć do konfiguratora. Takie nowe cargo jest ciągle dużo tańsze niż nowe auto miejskie i dzięki cargo nie będziecie musieli stać tak jak oni w korkach. Czy cargo można kupić na firmę i wziąć leasing? Oczywiście, mam wielu znajomych, którzy leasingują swoje e-bajki. Banki bardzo chętnie udzielają leasingu, zwłaszcza na rowery typu cargo. Koszty leasingu można śmiało wliczyć w koszty prowadzenia naszej działalności gospodarczej. A tak wrażenia z jazdy ogólnie to jest takie pozytywne doświadczenie, czy tak się raczej umordowałaś dzisiaj? Nie, mogłabym sobie taki rower od razu sprawić chętnie. Sprawiło mi to dużo przyjemności. A czujesz, że potrzebujesz ty w swoim życiu takiego roweru? Jeszcze nie, ale gdybym miała dzieci, gdybym dojeżdżała po większe zakupy, zawoziła dzieci do szkoły, wpakowałabym tutaj opcję z krzesełkiem i w sumie super by się sprawdził w moim życiu. Czy rowerem cargo można jeździć w zimę? Na zachodzie i północy Europy rowery cargo są już bardzo popularne. Użytkownicy montują do rowerów cargo opony zimowe z kolcami i jeżdżą nawet po śniegu. Kluczowe w trudnych warunkach jest dobre, wodoodporne i ciepłe ubranie. W Polsce mamy wręcz idealny klimat na rower, ale często Polacy wybierają auta do stania w korkach. Jeżeli chodzi Ci po głowie zakup roweru cargo, to zdecydowanie polecam taki rower najpierw wypróbować, ale nie 5 minut pod sklepem. Wiele dobrych sklepów oferuje możliwość wypożyczenia roweru cargo na kilka dni i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, czy rower cargo sprosta naszym oczekiwaniom. Dajcie proszę znać w komentarzu, co Wy myślicie o rowerach cargo. Ja taki rower użytkowałem przez tydzień i jestem tego typu rowerem naprawdę zafascynowany. Ten rower otworzył mi oczy, do tej pory cargo były dla mnie zupełnie obojętne. 2 razy złapałem się na tym, żeby zamiast pójść do Wolskiego pojeździć endurówką, to wziąłem cargo, żeby powozić się po mieście. Tym miłym akcentem kończę ten odcinek. Trzymajcie się ciepło. Polska na rowery. Rowerem to nie wstyd. Rowerem jest najfajniej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z prądem. Hej!